Testy wizualne. A właściwie testy wizualne w Cypressie, w integracji z Cypressem. To jest temat, myślę, który w większości gdzieś umyka, bo na testy wizualne zazwyczaj nie ma czasu. Walczymy o to, żeby w naszych aplikacjach i projektach mieć dobrze rozegraną regresję w testach end-to-end albo w testach API. I te testy wizualne zazwyczaj ograniczają się do tego, że jakiś konkretny komponent, który nam sprawia trochę trudności, możemy przetestować dokładnie albo go zautomatyzować, albo przetestować nasze komponenty w różnych przeglądarkach. No ale właśnie w momencie, w którym pojawiło się więcej narzędzi i takich, które nie są specjalnie trudne, możemy rozszerzyć naszą regresję bardzo wygodnie i dzisiaj sobie o tym powiemy. I słowem wstępu podczas prezentacji zostaną wykorzystane pojedyncze screeny z aplikacji, nad którą właśnie pracujemy, więc tutaj drobny ukłon w kierunku eSoft Planner, czyli takiej aplikacji w Ameryce do bookowania na przykład boisk, do bookowania miejsc na siłowni, lekcji z instruktorami i wszystkim tym, co się z tym łączy, czyli z płatnościami, z zarządzaniem tymi obiektami, z przypisywaniem najróżniejszych ról, takich właśnie jak instruktor, menadżer czy osoba przy recepcji. Każda z tych osób ma też inne uprawnienia, co też nie jest takie oczywiste. Okej, tematem testów wizualnych zainteresowałem się jakiś czas temu, dlatego że mieliśmy bardzo dużo problematycznych komponentów, które zmieniały się tu i tam i prowadziły do absurdalnie wielkich regresji w naszym projekcie zbyt często, więc sprawdziłem, jakie rozwiązania są popularne. Mamy ApplyTools i Percy, to są chyba najbardziej popularne rozwiązania w tej chwili na rynku. Mają swoje darmowe programy, mają też swoje płatne wersje, mają całą masę bardzo ciekawych funkcjonalności, które nie były mi w ogóle potrzebne. Dlatego znalazłem coś szybszego, prostszego i jest to narzędzie Chromatic, które dzisiaj będę prezentować, ale generalnie polecam też inne narzędzia, bo integracja, sposób działania plus minus jest bardzo podobna. Chodzi tylko o to, żeby panel był bardziej czytelny. Dla mnie to było ważne. Okej, co nam w ogóle może dać Chromatic, zanim przejdziemy do samej integracji z naszymi testami regresji? To przede wszystkim Chromatic porównuje różne wersje buildów tej samej aplikacji, komponent po komponencie, wykorzystując przy tym także AI, o czym zaraz sobie dokładniej powiemy. Plus minus oznacza to tyle, że każda część naszej aplikacji powinna wyglądać w kolejnej regresji dokładnie tak samo, a jeśli nie, to nie znaczy, że od razu powinna failować, ale powinna zostać oznaczona jako coś, co chcemy sobie sprawdzić, coś, co chcemy zrobić, do czego chcemy zrobić review my albo nasz klient lub przedstawiciel klienta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mniej oczywista, ale dla mnie bardzo przydatna w tej aplikacji, to jest testowanie ról i permissionów z tym związanymi, ponieważ mieliśmy takie przypadki, gdzie czasem, jeśli jakaś rola została zepsuta, pojawiały się możliwości na przykład dla odwoływania wizyt przez osoby, które nie powinny mieć takiej możliwości w aplikacji, czyli pojawiały się jakieś guziki tu i tam, które nie miały prawa się pojawić. No i teraz jeśli chodzi o taką standardową integrację i puszczanie regresji w Cypressie, Playwrightie czy czymkolwiek innym, to byłoby to bardzo upierdliwe, gdybyśmy musieli oznaczać każdy element na stronie jako oddzielna asercja, żeby się upewnić w każdym jednym teście, czy czasem on nie zniknął albo czy nie zmienił swojego położenia. To jest praktycznie nie do zrobienia. Technicznie jest, ale nikt nie chciałby tego robić, na pewno nie ja. Okej. I jaka jest część odpowiedzialna w Chromaticu? Co robi to AI w naszym Chromaticu? No to przede wszystkim porównuję te piksele dość inteligentnie. Nie wiem, co to ma w środku i z czego dokładnie korzysta, ale
pewnością działa. Im więcej tych buildów wykonujemy, tym mądrzejsze jest nasze narzędzie. Takimi może praktycznymi przykładami w naszej aplikacji było to, że gdy korzystaliśmy z takich bibliotek jak Faker na przykład, gdzie wybieraliśmy losowe miejsca w kalendarzu, no to on po jakimś czasie wiedział i rozumiał, że to nie jest błąd, tylko to jest po prostu wybrany inny dzień w kalendarzu, ale że sam komponent się niczym nie różni. Więc to jest coś bardzo miłego. No i on powinien standardowo redukować właśnie przez to ilość tych fałszywych alarmów. Jeśli mamy aplikację na kilkanaście takich testów większych, to nie jest to żaden problem, żeby przejrzeć te widoki jeden po drugim przy każdym releasie. Ale jeśli chcemy mieć regresję na 130, 150, 200 czy 500 przypadków, to nie chcielibyśmy dostawać 100 fałszywych alarmów za każdym razem, gdy dzieje się coś podejrzanego. OK. Jakie korzyści z Chromatica? To jest właściwie podsumowanie tego, co zrobiliśmy do tej pory, czyli tej części nietechnicznej, czyli porównywanie komponentów, porównywanie między przeglądarkami, porównywanie na różnych rozdzielczościach, a przy tym bardzo, bardzo obszerne rozszerzenie naszej regresji. Tak, Chromatic, tak jak większość naszych nowych narzędzi, może się integrować właściwie z wszystkim, co mamy pod ręką. Ja przede wszystkim kontaktowałem się i integrowałem z Cypressem i korzystając z Copilota, tak naprawdę musiałem wykonać nic, żeby ten Chromatic zaczął działać w naszym projekcie. Może jedną komendę, którą zaraz Wam pokażę, ale generalnie integracja jest całkowicie bezproblemowa. Wchodzimy na stronę Chromatica i zakładamy nasz wymarzony projekt. Możemy się połączyć od razu z GitHubem, GitLabem, czymkolwiek tylko mamy ochotę. I następnie już przechodzimy sobie lokalnie do naszego projektu, gdzie instalujemy Chromatica. Po instalacji dodajemy kilka linii kodu do naszej prezentacji, do naszych plików w Cypressie. Jeśli poprosimy o to jakikolwiek pomocniczy AI typu Copilot, on to wszystko zrobi za nas, a my możemy się dalej cieszyć pierwszym uruchomieniem Cypressa. Żeby on w ogóle, ten Chromatic, zebrał sobie zbiór snapshotów i screenshotów i wszystkiego tego, co jest potrzebne do porównywania różnych wersji, najpierw musimy uruchomić Cypressa, a potem musimy uruchomić Cypressa z Chromaticiem. Te dwie komendy są też opisane w kolejnych punktach integracji na stronie Chromatica, więc tutaj żadnej magii nie wymyśliłem. Dwie komendy, więc przelecę to szybko. Tutaj widać chyba na przykładzie 5 testów, które sobie wybrałem na potrzeby tej prezentacji, co on mniej więcej robi, ale to się wszystko dzieje automatycznie i następnie wpuszczamy MVX Chromatic Cypress z tokenem, który jest nadawany na stronie Chromatica, gdy tworzymy projekt. I w tym momencie możemy przejść do stronki naszej aplikacji na stronie Chromatic, gdzie w takich miłych folderach pojawiają się zbiory pierwszych wykonanych snapshotów. Dlatego, że te snapshoty jeszcze zanim zrobimy cokolwiek, tylko zintegrowaliśmy to z Cypressem, zanim zrobimy cokolwiek jeszcze, to te snapshoty już się dodają. One się dodają na koniec każdego testu. Więc z miejsca mamy całą regresję, może nie ograną, bo chcielibyśmy te snapshoty, żeby były wykonywane w różnych miejscach wykonywania naszych testów end-to-end, ale takim dobrym startem jest to, że one się dodają na końcu każdego testu i bardzo, bardzo łatwo możemy za chwilkę dodać sobie kolejne snapshoty już bezpośrednio w naszych testach. To pokażę na slajdzie, który jest za jakieś 3
slajdy przed nami. A to jest panel główny aplikacji Chromatic. On ma tylko 4 zakładki, czyli buildy, review, czyli to miejsce, w którym będziemy sobie porównywać nasze snapshoty, library, czyli zbiór naszych testów i manage, generalnie wszystko do zarządzania. Tutaj macie widok, gdzie 2 testy zostały puszczone. Oba nie zostały jeszcze przejrzane, więc one mają po prostu status unreviewed. Jeśli sobie klikniemy w taki test do tego, żeby zobaczyć, co on właściwie zebrał, to dostajemy taki widok. To jest po prostu widok z miejsca, w którym został wykonany snapshot. Możemy go zaakceptować albo w tym przypadku, gdzie zrobił się w złym miejscu i serwis details nam zostawił same puste pola, mamy możliwość go odrzucić. Więc jeden odrzucony, jeden zaakceptowany, tak to na ten moment wygląda. Piękny zielony widok, kiedy wszystko zostało zaakceptowane i możemy przejść do już naszych właściwych testów. To znaczy, tak jak powiedziałem, snapshoty są robione tylko na koniec każdego z testów Cypress, więc jeśli chcemy w konkretnych miejscach wykonywania tych testów dodać kolejne snapshoty, dodajemy po prostu CI take snapshot i on będzie kategoryzował sobie już do każdego z tych test case'ów kolejnych kilka snapshotów. To jest widok Chromatica. W miejscu, kiedy mamy tych buildów już więcej, one się nie porównują automatycznie między sobą. Po prostu za każdym razem, kiedy puszczacie te testy Cypressa, Playwrighta czy czymkolwiek innym wraz z Chromaticiem, on po prostu robi nam taką bazę tych snapshotów, które potem możemy użyć do porównań. Przejdziemy sobie przez kolejne zakładki jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to plus minus tutaj wygląda. OK. Tutaj mamy zakładkę Reviews, gdzie będziemy porównywać nasze snapshoty. W tym momencie jeszcze niczego nie zrobiliśmy, więc jest tutaj tylko taka smutna informacja Get Started. OK. Jest library, czyli to miejsce, w którym znajdują się wszystkie snapshoty naszej aplikacji. Tutaj powinna być możliwość, żeby sobie to przeskrolować w dół, i jest więcej niż jeden. I tak jak widzicie, w tym miejscu mamy na przykład tylko jeden snapshot. Gdybyśmy użyli sobie do jakiegoś testu tej komendy take snapshot, on po prostu by wypełniał taki test kolejną dawką tych screenshotów i snapshotów. Tutaj podgląd tego, jak wygląda taki snapshot. Tutaj, jak widać, się postarałem i zrobiłem już taką opcję, gdzie jeżdżę myszką i widać, że to nie jest płaski widok, tylko on w miarę sprawnie rozpoznaje miejsce, w którym jest i komponenty na stronie. OK. I ostatnia zakładka na naszej stronie odnośnie zarządzania. Wybór przeglądarek, na których chcemy prezentować i testować nasze treści. Możliwość integracji ze Slackiem i kilkoma innymi rzeczami. I coś, co jest bardzo przydatne, czyli możliwość przydzielania konkretnych ról.
W obecnym projekcie product ownerem jest osoba po stronie klienta, która jest dużo bardziej biznesowa niż techniczna. Dla mnie to jest duże udogodnienie, żeby w momencie, w którym nie jestem pewien na przykład, czy jakaś zmiana w ramach jednego ticketu, która wpływa na jakiś komponent, który wykorzystujemy w innych miejscach naszej aplikacji, czy to jest OK, czy to nie jest OK. Ja po opuszczeniu takich testów mogę wrzucić klientowi po prostu informację, żeby on to sobie przejrzał. Każde miejsce, które zostało zmienione, zostanie dzięki temu uwypuklone. Więc to nie jest tak, że ja powiem klientowi, że coś się zmieniło i proszę zobaczyć i zaakceptować, tylko mogę podać mu każde miejsce, które zostało uwzględnione w naszej regresji i poprosić go, żeby dał mi okejkę i żebym ja nie musiał nastawiać za to głowy. Tutaj jeszcze kolejny punkcik w zarządzaniach i w rolach. Konfiguracja. Tak naprawdę jedyne, czego potrzebujemy po stworzeniu naszego projektu w Chromaticu do tego, żeby go zintegrować już z Cypressem, to jest token, który jest tylko w jednym miejscu tej aplikacji, więc znaleźć go łatwo, a pomylić nie sposób. Możliwość integracji z Figmą, z GitHubem, GitLabem też wspominałem, nie ma tutaj żadnego z tym problemu. Ja tego akurat nie robiłem, już na to nie mieliśmy niestety czasu, ale wiem, że takie rzeczy są i według internetu działają. OK. I teraz przechodzimy sobie do zakładki Review, w której rzeczywiście będziemy mogli porównywać sobie wersje naszych snapshotów. Tak jak widzicie na ekranie, zawsze mamy możliwość wybrania, który branch chcemy porównywać z którym. Ja też porównywałem czasami ten sam branch po prostu z tym samym branchem, żeby sprawdzić, czy po drodze nam się coś nie rozjechało. I to też jest możliwe, tylko przy buildzie trzeba użyć magicznej formułki force. OK. I tutaj taki prosty przykład, w jaki sposób wyświetlają nam się te różnice na snapshotach. Te zielone linie, które widzicie po prawej stronie, to są linie, które nam pokazują, w których miejscach była poprzednia, w którym miejscu wcześniej znajdowały się te linie na naszym kalendarzu, co jest inaczej i dlaczego. Tutaj akurat to rzeczywiście jest zmiana, więc dobrze to pokazał, ale tak jak mówiłem, on nie zawsze będzie pokazywać każdą zmianę na ekranie jako rzeczywiście zmianę, czyli może być na tyle mądry, że na przykład wykorzystanie innego użytkownika w inpucie name nie zostanie potraktowane jako zmiana widoku, tylko będzie wiedział, że to jest po prostu nazwa użytkownika. To samo dotyczy takich pól jak Choose Rental, gdzie po prostu wybieramy usługę, która nas interesuje, albo jakieś okienka drobnych kalendarzy. Generalnie te miejsca, które są, myślę, w miarę proste do rozpoznania, on powinien już w ciągu kilku buildów rozpoznać i nauczyć się, że one się po prostu mogą zmieniać. To jest widok, w którym widzimy nasz oryginalny screenshot i ten, który zamieszał i zmienił coś, ale można też to obejrzeć sobie po prostu w jednym okienku. Nie do końca jestem pewien, dlaczego zrobili taką funkcję, ale miło, że można sobie wybrać. OK, i po review, jeśli wszystko jest w porządku, jeśli zaakceptowaliśmy naszą zmianę, albo jeśli nie było niczego do akceptowania, to widzimy, że nasz release jest gotowy do merdżowania i wyświetla się z pięknym zielonym kolorem.
I jeszcze kilka wniosków odnośnie tego, dlaczego nam się to przydaje, do czego to można wykorzystywać. Przede wszystkim rozszerzanie naszej regresji, czyli w momencie, w którym jesteśmy w takim projekcie jak mój obecny, gdzie mamy 130 testów end-to-end, samo zintegrowanie z takim narzędziem jak to daje nam ponad 130 dodatkowych testów, bo tak naprawdę gdybyśmy policzyli jeszcze ilość asercji, które nam to dostarcza, to tych testów jest kilka razy więcej. Druga sprawa to testowanie rzeczy, do których nie musieliśmy napisać strony linijki kodu. Plus minus chodzi o to, że jeśli tworzymy jakiekolwiek testy end-to-end, to zakładamy, jaki chcemy uzyskać rezultat, co powinno się wydarzyć, którą część aplikacji chcemy przetestować i tak naprawdę nic innego podczas tego testu nie zostanie przetestowane. A takie testy wizualne sprawiają, że tak naprawdę testujemy to, czego się do końca nie spodziewamy, że może się zmienić. Po prostu jesteśmy alarmowani na każdym etapie, że zaszła jakaś zmiana. Jeśli macie testy, tak jak w tej aplikacji, którą Wam pokazywałem, gdzie niektóre testy na przykład dotyczą panelu klienta, niektóre są tworzone ze strony admina, niektóre ze strony instruktora i każda z tych osób powinna mieć wgląd i dostęp do innych części aplikacji, no to w takim razie mamy od razu gotowe testy wszystkich permissionów. A jeśli pobawicie się troszkę dalej, w Chromaticu też to można robić, ale przede wszystkim w API Tools albo w Persim można bardzo szeroko zakrojone testy również rozdzielczości tworzyć, więc to jest dosłownie nieoceniona pomoc. No i też bardzo ciekawe narzędzie do współpracowania z klientem bądź product ownerem, bądź jakąkolwiek osobą nietechniczną, dlatego że nie potrzebujemy żadnego środowiska testowego z utworzonymi userami dla klienta, nie potrzebujemy żadnej dodatkowej prezentacji. Klient po prostu może mieć bezpośrednio dostęp do każdego opuszczenia takich testów. Często się integruje na przykład testy end-to-end z CI i kod powinien być przy każdym pushu kodu, powinniśmy takie testy wykonywać i tak dalej. Klient może mieć do tego wszystkiego dostęp, ale wszyscy wiemy, że klient nie zawsze często i gęsto zagląda na stronki typu GitLab i inne, do których niby ma dostęp, a po prostu nie wie, co tam się odbywa, albo boi się takich rozwiązań. W przypadku testów wizualnych tak naprawdę cały panel wygląda jak zwykła aplikacja dla każdego człowieka, nie tylko osoby z samego centrum projektu IT. Klient może też tam po prostu zaakceptować albo odrzucić każdą zmianę. Możemy mieć to podpięte pod Figmę, pod GitHuba, pod GitLaba. Bardzo proste to jest wszystko i bardzo przydatne i mogę Wam obiecać, że jest to sama prawda. Co jeszcze? Zmiany wizualne to tak jak przy wszystkich testach wizualnych, tak jak też były one prowadzone kiedyś. Cypress zresztą miał już wcześniej możliwość porównywania screenshotów, ale nie na takim poziomie. Cała masa pracy manualnej, którą teraz możemy porzucić, to jest na pewno jakiś kolejny jasny punkt. Tak, no i pomoc w utrzymaniu spójności wizualnej. To jest tak naprawdę wciąż odnośnie tego samego, czyli co się dzieje z naszymi komponentami i w jaki sposób trzymamy nad nimi kontrolę. Często jest tak, że jeśli porównamy naszą aplikację z kilku release'ów wcześniej, okazuje się, że są tam zmiany, które w żadnej regresji nie miały prawa wyjść, bo nie powodują żadnych krytycznych błędów, a krok po kroku nasi designerzy są coraz mniej szczęśliwi. I jeszcze piękne wizualne podsumowanie tego, o czym mówiłem. Skoro o testach wizualnych mowa, to nie samą mową tester żyje, czyli wykorzystywanie zintegrowanych testów end-to-end
łatwa rozbudowa regresji, dbałość o każdy detal. Mój ostatni ulubiony punkt, czyli budowanie wizerunku specjalisty, oszczędność czasu i pieniędzy, wiadomo, i efektywne wykrywanie błędów wizualnych.